Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Anioł. W tym odcinku przyjrzymy się klasom z nowego scenariusza War of the Last Snows, więc naprawdę warto ten odcinek obejrzeć. Może się dowiecie czegoś ciekawego, podejrzewam, że tak. Może ja dowiem się czegoś ciekawego od was, więc zapraszam do komentowania, jeśli macie jakieś wskazówki. Przy okazji zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym, no i przejdźmy do naszych klas. W tym scenariuszu będziemy mieli 4 klasy do wyboru: druida, inżyniera, zielarza oraz watażkę. Zanim ocenię każdą z tych pojedynczych klas, zrobimy sobie takie ogólne wprowadzenie. Więc każda z 4 klas będzie miała takie samo drzewko, wiadomo, umiejętności będą inne. Żeby wymaksować każde z tych drzewek, będziemy potrzebowali 24 punktów. Punkty do ulepszania naszych umiejętności będziemy głównie zdobywali poprzez odblokowanie kolejnych etapów w Złotokamieniu. Głównie będą to 3 punkty, aczkolwiek są takie etapy, w których tych punktów możemy dostać nawet 4. Poza tym nawet 5 punktów będziemy mogli dostać z polityk. No i łączna liczba tych punktów to 24, więc idealnie, żeby wymaksować sobie jedno drzewko, które wybierzemy. No i oczywiście, jeśli macie taką przerywaną linię, wtedy musicie wybrać jedną z 2 umiejętności. Nie możecie odblokować 2 umiejętności naraz. Z tych istotnych rzeczy tak naprawdę całe to drzewko skupia się tak naprawdę dookoła samej umiejętności. Większość z tych drzewek będzie miało jedną główną umiejętność, no i z reguły jest to ta pierwsza umiejętność. No i użycie umiejętności będzie nas kosztowało punkty akcji. Na przykład w tym wypadku użycie impetusa będzie nas kosztowało 10 punktów akcji. Tutaj mamy liczbę punktów akcji. Liczbę punktów akcji możemy sobie odnowić poprzez gemy oraz co pół godziny dostajemy 1 darmowy punkt akcji. Oczywiście liczbę tych punktów możemy sobie zwiększyć w politykach nawet o 50%. No i możemy przyspieszyć regenerację tych punktów nawet o 20%. Więc myślę, że nikt nie powinien mieć większych problemów z używaniem tych umiejętności. Resetować drzewko możemy raz na 24 godziny. No i co bardzo ważne, w tym scenariuszu możemy zmieniać naszą klasę co 72 godziny, czyli co 3 dni. Więc nie jesteśmy skazani na jedną klasę przez cały sezon, możemy sobie tę klasę zmieniać. No i na początku, szczerze mówiąc, polecam wam wybrać zielarza. Dlaczego zielarza? Z tego względu, że możemy sobie użyć umiejętność aktywną, która zagwarantuje nam nawet 50 000 eliksirów w naszym ekwipunku, więc przed wojną warto sobie tych eliksirów trochę nazbierać. Oczywiście nie musicie wszyscy wybierać zielarza, bo wystarczy prawdopodobnie, gdy zielarz wybierze 1/3 przymierza. Z tego względu, że używając tej umiejętności dostajecie 50 000 eliksirów, nawet 50 000, no i dostajecie 2 boksy z eliksirami, które możecie dać komuś w prezencie. Taką paczkę z eliksirami możecie dać tylko komuś, kto nie jest zielarzem, więc łatwo policzyć, że 1/3 przymierza jako zielarze to idealny start na początek tego sezonu. Myślę, że taką przydatną wskazówką zaczniemy ten odcinek, a teraz przejdźmy sobie po prostu do omówienia poszczególnych klas i ich umiejętności. Zacznijmy od zielarza. Zielarz ma swoją jedną główną umiejętność aktywną, która kosztuje nas na samym starcie 10 AP, no i po użyciu tej umiejętności 5 naszych sojuszniczych legionów w pobliżu zyskują 10% ataku na 15 minut, czas odnowienia to 40 minut. Przy okazji, gdy legion, który ma ten efekt na sobie, zyskuje zasługi, wtedy wy otrzymujecie 5% jego liczby zasług. Maksymalnie możecie zdobyć 150 000 zasług na tydzień. Dalej mamy wzmocnienia tej umiejętności, więc to jest nasza główna umiejętność druida. No i dalej możemy zredukować czas odnowienia o 15 minut. Możemy sprawić, że legiony, które mają ten efekt, zyskują 10% obrażeń od kontrataku lub zyskują 10% obrażeń od normalnego ataku, więc coś dla piechoty, coś dla strzelców magów też tutaj się znajdzie. Kolejne wzmocnienie sprawia, że zamiast 5 podstawowych legionów, tym razem po użyciu dodatkowo nasze legiony, nawet 5 naszych legionów, również otrzyma ten efekt. No i dalej stajemy przed wyborem: albo zyskujemy 10% więcej zasług, albo otrzymujemy 10% mniej ciężko rannych jednostek, gdy ten efekt jest aktywny.
Przechodząc na dół, mamy tutaj redukcję AP o 3 punkty. Dalej mamy wydłużenie czasu trwania o 5 minut lub zwiększenie ataku o 5%. W tym momencie zamiast 10% będziemy otrzymywali 15% ataku na 15 minut, które możemy używać co 25 minut. To też jest bardzo ważne przy wyborze naszych umiejętności, ale o tym będzie na samym końcu. Kolejne wzmocnienie tej umiejętności sprawia, że dodatkowe 5 legionów z naszego przymierza zyska ten efekt, więc łącznie z tą umiejętnością powinniśmy ten efekt dawać nawet 10 sojuszniczym legionom, no bo podstawka daje nam 5. Więc myślę, że wybranie druida jest naprawdę ciekawą opcją. Ponadto na samym końcu mamy wzmocnienie tej umiejętności o 50 000 zasług. Zamiast tych podstawowych 150 będziemy mogli zyskać 200 000 zasług za pomocą tej umiejętności, albo będziemy mogli zwiększyć liczbę procent z 5 do 10% zasług z tego, co zyskują legiony, które obdarowaliśmy naszym efektem. Osobiście myślę, że druid jest naprawdę fajną opcją, ale przejdźmy dalej do innych klas. Przejdźmy teraz do inżyniera. Wybierając tę klasę będziemy mogli stawiać wieżyczki. Maksymalnie możemy postawić 3 wieżyczki. Wieżyczka buduje się pół minuty, no i czas trwania takiej wieżyczki to 5 minut. No i koszt takiej wieżyczki to 15 AP. Kolejne wzmocnienia sprawia, że zyskujemy 10% więcej zasług z wieżyczki. Idąc dalej stajemy przed wyborem, że nasze wieżyczki mogą trafiać 2 dodatkowe cele, które będą otrzymywały obrażenia o wysokości 400 damage faktora. Albo możemy wybrać, że nasza wieżyczka będzie zadawała nawet o 150% więcej obrażeń, jeśli będzie uderzała cały czas w ten sam cel. Po prostu mamy 5 staków i za każdy stak możemy zwiększać obrażenia wieżyczki nawet o 30%. Idąc dalej, tutaj jest bardzo fajny efekt, który możemy włączyć, więc wybierając inżyniera mamy tak naprawdę 2 efekty do włączenia. Tutaj jest drugi efekt. Włączenie tego efektu kosztuje nas 5 AP. Na sam efekt zwiększa prędkość ataku wieżyczki o 100% przez 60 sekund. Czas odnowienia to 10 minut. Z tego co widzę, raczej będziemy mogli tego użyć jedynie na jednej wieżyczce. Chyba że to zadziała od razu na wszystkie 3 wieżyczki, wtedy byłoby pięknie. Naprawdę zobaczcie jak to bije. To są jednostki te 5, bo są złote, więc... No, ja sam tutaj rozważam wybranie inżyniera, ale przejdźmy dalej. Ostatnie umiejętności tutaj to zwiększenie zasięgu o 5 jednostek. Ile daje jedna jednostka zasięgu, tego wam nie powiem. No a drugą opcją jest zwiększenie bazowego ataku wieżyczki o 20%. Więc myślę, że tutaj też stajemy przed naprawdę ciekawym wyborem. Zejdźmy niżej, mamy tutaj redukcję kosztów AP o 5, więc postawienie jednej wieżyczki będzie nas kosztowało 10 punktów AP. Dalej możemy przyspieszyć budowanie wieżyczki o 30%, lub możemy sprawić, że czas trwania tej wieżyczki będzie wydłużony o 30%. Osobiście myślę, że wydłużenie tego czasu będzie lepsze. Idąc dalej mamy kolejną umiejętność, więc tutaj można powiedzieć, że mamy 3 umiejętności aktywne. To wzmocnienie sprawia, że możemy rozłożyć wieżyczkę. No i gdy taką wieżyczkę rozłożymy, wtedy otrzymamy 1 AP z powrotem. Więc tutaj już widzimy, że jest to naprawdę ciekawe, ale przejdźmy dalej. Mamy tutaj ciekawe wzmocnienie. Teraz, gdy będziemy rozkładali taką wieżyczkę, zamiast 1 punktu będziemy mogli zyskać nawet 6 punktów AP za rozłożenie wieżyczki. Osobiście myślę, że to jest naprawdę must have, jeśli chcemy grać pod wieżyczki, z tego względu, że wieżyczki jako jedyne umiejętności nie posiadają tutaj cooldownu i możemy je spamować tak naprawdę aż nam się nie skończą te punkty akcji. I uwierzcie mi na słowo, brak czasu odnowienia jest naprawdę potężną przewagą nad resztą klas. Natomiast zerknijmy jeszcze sobie w ostatnie wzmocnienie. Podczas rozkładania tej wieżyczki otrzymamy 2000 zasług. Więc ogólnie jest słabe, na pewno polecam wam branie dodatkowych punktów akcji. Jeśli chodzi o inżyniera, myślę, że jest klasą naprawdę ciekawą i osobiście na pewno go przetestuję. Jeśli będzie tak tłukło w te piątki, to da mi więcej niż moje legiony T4 na polu walki. Zobaczymy jeszcze, jakie zasługi będą przynosiły te wieżyczki.
Ale na ten moment, tak jak mówię, inżynier wydaje się naprawdę ciekawy. Przejdźmy do zielarza. Jeśli chodzi o zielarza, to powiem wam w skrócie, że jest to klasa dla farm, jak już. Główna umiejętność tej klasy kosztuje nas 15 AP. Możemy tej umiejętności użyć raz na dzień. No i po użyciu tej umiejętności zyskujemy od 30 do 50 eliksirów oraz zyskujemy 2 boksy z eliksirami, które możemy dać innym graczom. No i w tym boksie powinno być od 20 do 40 tysięcy eliksirów. Paczki z eliksirami możemy dać tylko innym graczom, którzy nie są zielarzami. Także fajna umiejętność, jeśli chodzi o start sezonu. No a im dalej w las, to raczej tylko dla farm. Pierwsze wzmocnienie zmniejsza nam koszt AP o 5 punktów, więc teraz będzie nas to kosztowało 10 AP. Dalej mamy zwiększenie eliksirów o nawet 10 tysięcy. Do wyboru mamy tutaj również 25% szans na dodatkowe 40 tysięcy eliksirów. Z racji takiej, że umiejętność możemy użyć raz na dzień i 25% szans to raz na 4 dni, więc teoretycznie wychodzimy tutaj pomiędzy tymi dwiema umiejętnościami tak naprawdę na zero. Idąc dalej, mamy tutaj ambrozję. To jest bardzo ciekawa umiejętność, mianowicie używając naszej głównej umiejętności, gdy mamy to wzmocnienie, mamy 50% szans przy użyciu na to, że otrzymamy dodatkową miksturę. Wylosować możemy 3 mikstury tak naprawdę. Jedna mikstura będzie zwiększała nasze obrażenia o 10% dla legionów walczących w zwarciu na 10 minut. Druga mikstura będzie sprawiała, że będziemy otrzymywali 10% mniej obrażeń od legionów dystansowych. No i trzecia mikstura będzie sprawiała, że będziemy otrzymywali 10% mniej ciężko rannych jednostek w czasie bitwy. Wszystkie bonusy trwają 10 minut. No i te mikstury może wylosować również osoba, którą taką paczką z eliksirami obdarujemy. Więc naprawdę fajne bonusy, ale tak jak mówię, no nie na główne konto. Idąc dalej, mamy tutaj wzmocnienie naszych bonusów z tych mikstur nawet o 10%. Albo możemy wydłużyć czas trwania tych efektów nawet o 10 minut. Więc łącznie to będzie 20 minut. Naprawdę fajne efekty, przejdźmy niżej. To wzmocnienie daje nam dodatkowe 3 boksy z eliksirami, więc możemy obdarować 5 osób zamiast 2. Fajne wzmocnienie, teraz będziemy potrzebowali mniej zielarzy w naszym przymierzu, bo pamiętajcie, że paczki nie możemy wysłać innemu zielarzowi. Idąc dalej, mamy wzmocnienie tych paczek. W każdej paczce będzie nawet 5000 eliksirów więcej. Lub możemy zagrać samolubnie, czego nie polecam, bo raczej to będzie klasa dla farm. Podczas wysyłania takiej paczki innemu graczowi będziemy otrzymywali nawet 1000 zasług dodatkowo. Więc łącznie za jedną paczkę otrzymywalibyśmy 3000 zasług. Więcej eliksirów dla naszych głównych kont na pewno jest lepsze. Tutaj mamy aktywną umiejętność, która kosztuje nas 10 AP. Używając tej umiejętności na naszym legionie możemy zagwarantować leczenie nawet do 5 sojuszniczych legionów. No i za ilość uleczonych jednostek możemy zyskać nawet 100 tysięcy zasług na weekend. Ostatnie 2 wzmocnienia. Pierwsze wzmocnienie sprawia, że redukujemy koszt AP leczenia, więc teraz użycie tej umiejętności będzie nas kosztowało 7 punktów AP. Albo co ciekawsze, możemy sprawić, że uleczone legiony będą otrzymywały o 10% mniej obrażeń. No i ten efekt po uleczeniu będzie trwał 10 minut. Więc umówmy się, zielarz to klasa dla farm i tak naprawdę wystarczy, że 1/6 naszych kont w przymierzu będzie zielarzami i każdy powinien mieć paczkę eliksirów każdego dnia dla siebie. No i przechodzimy do klasy ostatniej, wataszka. Umiejętność aktywna kosztuje nas tutaj 20 AP. Po użyciu umiejętności przez 30 minut lekko ranne jednostki w naszym legionie będą leczone o wysokości 50% pokonanych jednostek. No i za pomocą tej umiejętności możemy uleczyć nawet 1 milion lekko rannych jednostek. Natomiast czas odnowienia tej umiejętności to aż 2 godziny. Przejdźmy do wzmocnień. Pierwsze wzmocnienie skraca czas odnowienia tej umiejętności o 30 minut. Idąc dalej, mamy wydłużenie czasu tego efektu o 10 minut. Lub możemy zwiększyć otrzymywane leczenie nawet o 20%. Więc byłoby to 70% pokonanych jednostek.
Tutaj jest naprawdę potężne wzmocnienie, ale wymaga od nas również ogromnego wkładu. Nasz Legion zadaje o nawet 1% więcej obrażeń za każde 300 000 T4 lub T5 w kostnicy. Maksymalnie możemy zyskać nawet 10% więcej obrażeń, ale będzie nas to kosztowało 3 miliony jednostek w kostnicy. Osobiście myślę, że nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, ale przejdźmy dalej. Ta umiejętność sprawi, że będziemy mogli wskrzesić 3% więcej jednostek z kostnicy, więc na pewno fajna umiejętność na zakończenie KVK. Myślę, że jednak większość osób wybierze sobie umiejętność na dole, która sprawia, że prędkość marszu naszych legionów zwiększy się o 10%. Przejdźmy niżej, na dole mamy redukcję AP o nawet 5 punktów, 15 punktów na 30 minut buffa co 1,5 godziny. Mimo wszystko nadal trzeba będzie się dobrze wstrzelić, ale efekt jest naprawdę potężny. Idąc dalej mamy minus 5% ciężko rannych jednostek, gdy ten efekt jest aktywny, lub możemy sobie wybrać plus 5% więcej zasług, gdy ten efekt jest aktywny. Osobiście myślę, że wybranie mniej ciężko rannych jednostek będzie na pewno lepsze. Tutaj mamy kolejne potężne wzmocnienie, tym razem musimy wyleczyć 1 milion jednostek T4 lub T5, żeby zyskać 1% więcej obrażeń. Po wyleczeniu 10 milionów jednostek T4 lub T5 zyskamy 10% więcej obrażeń. Także jeśli ktoś chce leczyć jednostki T4 albo T5, to myślę, że będzie mógł sobie poszaleć. A propos leczenia mamy dalej redukcję kosztów leczenia, nawet o 5%, lub możemy wybrać umiejętność, która sprawia, że nasz rozgromiony legion będzie wracał 100% szybciej. Rozgromiony legion, czyli nasz duszek, raczej mało przydatny. Myślę, że większość osób zdecydowanie weźmie redukcję kosztów leczenia. Także wataszka to klasa dla osób, które chcą leczyć, naprawdę sporo leczyć za surowce. No i teraz mogę się zastanowić, którą klasę wybrać dla siebie. Na start sezonu wezmę sobie zielarza, żeby odłożyć trochę eliksirów. Następnie, czyli taką docelową klasą, którą będę grał, będzie prawdopodobnie druid. Druid z tego względu, że w tym KVK chyba nie planuję leczyć za surowce. Nie chcę wyleczyć 10 milionów jednostek T4, żeby otrzymać jakiś bonus. Wstępnie planuję takie spokojniejsze KVK, zobaczymy co z tego wyjdzie. Poza tym plusem druida jest krótki czas odnowienia umiejętności, które możemy jeszcze skrócić. Sam efekt będzie trwał dosyć długo, więc te 10-15% ataku będzie naprawdę przez większy czas walki. Myślę, że jedynie będą nas ograniczały punkty AP przy wyborze druida. Poza tym, gdy będziemy bronić jakiejś pozycji, przetestuję na pewno te wieżyczki. Myślę, że będą mogły tłuc całkiem nieźle, jeszcze zobaczymy. Kolejny plus tych wieżyczek to już, tak jak mówiłem wcześniej, plusem wieżyczek jest brak cooldownu, więc można nimi spamować również aż nam się nie skończy AP. No a jeśli chodzi o wataszkę, to bonusy są naprawdę potężne. Na pewno przyjemne są nawet prędkość marszu czy redukcja leczenia. Mamy tutaj nawet mniej ciężko rannych jednostek, 5%. Druid daje nam 10% mniej ciężko rannych jednostek. No i czas trwania umiejętności druida będzie dłuższy, więc jeśli ktoś planuje dużo leczyć, to myślę, że 10% więcej zadawanych obrażeń będzie naprawdę fajne i polecam mu wybrać wataszkę. Natomiast dla tych osób, które nie planują dużo wydawać surowców, myślę, że druid będzie tutaj naprawdę ciekawą opcją. No a jeśli chodzi o inżyniera, to zobaczymy, może do jakiejś obrony pozycji się sprawdzi. Na pewno będę go testował, tak jak mówiłem, aczkolwiek moją klasą prawdopodobnie będzie druid. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.